Dzisiaj plany mam dla odmiany. Jedziemy do czytelni Biblioteki Miejskiej w Nysie i tam będzie spotkanie z autorem Mieczysław Gorzka. I pewnie nazwisko już słyszeliście wiele razy na moim daily vlogu, bo czytam jego książki. Słucham audiobooki, w sumie bardziej niż czytam. Serię z komisarzem Zakrzewskim przede wszystkim. No, więc Bić Dmuchowa chyba nie będzie już, więc myślę, że będziemy próbować tam pojechać i zobaczyć. Dotarliśmy, dość malowniczo zaparkowaliśmy. Całego procesu śledczego. Jak to wygląda u Pana? Czy Pan współpracuje z policją, konsultuje się z prawnikami, jakieś takie rzeczy? Znaczy, ostatnio jest ten research, to jest takie modne słowo w środowisku, rozpropagowane przez paru autorów, którzy bardzo wysoko noszą swoje nosy i wydaje mi się, że pozjadali wszystkie rozumy. Więc oni rozpropagowali to słowo research, a ja zawsze odpowiem na takie pytania, odpowiadam, no przecież oglądałem filmy dokumentalne, na przykład Komisarz Alex, Porucznik Bolewicz, ale nie, już tak poważnie mówiąc, to tak, ale proszę Państwa, w dzisiejszych czasach wszystko jest w sieci i jest bardzo dużo książek, więc ja zacząłem od sieci, przeanalizowałem, jak wygląda proces przesłuchania świadka, prowadzenia śledztwa, zależności między prokuraturą a policją, kto wykonuje jakie czynności, jak oni się dzielą tymi czynnościami. Potem poczytałem sobie o technikach przesłuchania, 7-stopniowe przesłuchanie w FBI na przykład, takie mocne powiem. Jest motyw. Dlaczego w ogóle doszło do zbrodni? A jak to u Pana wygląda w procesie tworzenia? Co się pojawia jako pierwsze? Pomysł na zbrodnię, motyw tej zbrodni, czy może bohaterowie mają pierwszeństwo? To różnie, to w zależności od książki. Przynajmniej ja mam tak, że ja mam wizję jakiejś, nagle mi przychodzi do głowy jakiś pomysł nawet koniecznie na zbrodnię, na jakąś scenę. Nie wiem, ktoś się spotyka gdzieś z kimś, rozmawia. Ja już, moja wyobraźnia podsuwa mi, że tak powiem, zaraz ciąg innych obrazów. Dlaczego oni się spotkali, gdzie pojechali, co mówili, o czym mówili, z czym to się wiąże. I ta historia mi się obudowuje scenami. Jeżeli dobrze mi się o niej myśli, no to próbuję ją napisać. Albo próbuję ją przynajmniej zaplanować. Czasami jest tak, że faktycznie jest albo początek książki, albo koniec książki, albo morderstwo. Ale dwie osoby rozmawia, najpierw się odzywał Zakrzewski, potem się odzywał Lewicz, a Zakrzewski gada i wchodzi Ulicki. I szpaszą taki, że też pani redaktor moja mówi, weź człowieku zapisz sobie to, bo ja już nie umieram, no jak to piszę. I sama nie wiem, jak to się nazywa. Tak na marginesie. No i straciłem wątek. Aha, no właśnie, i chodzi o to, że teraz już nie zapisuję sobie tych planów, tylko i powiem Wam, że najfajniejszy motyw, dla mnie przynajmniej, bo się świetnie bawię przez książki cały czas, najfajniej jest, jak nagle w trakcie pisania otwiera mi się jakaś klamka i mówię, przecież to może być tak. I zaczynam pisać i ta historia skręca w inną stronę, potem w inną stronę, pojawiają się jacyś nowe fakty, nowy śledztwo. No tak sam robił śledztwo i tak bym sam odkrywał tą tajemnicę. No i to mi się najbardziej podoba i tak naprawdę tego pierwotnego planu, który ja mam w głowie, że tak to będzie wyglądać, albo mam sobie wyobrażone jakieś sceny, to potem one wyglądają zupełnie inaczej. Pauliny Czarny Pan nie lubi. To już wiem. Nie lubię i ją szybko uciąłem, też mam jeszcze pomysł z nią, bo wszystkiego z nią woli głównie, ale to może kiedyś. Z tej książki lubię Góralskiego. Bo to są takie, kto nie czytał, to wam tylko tak zdradzę, że są takie dwie postaci skorumpowanych policjantów. Zaczynają na tym samym poziomie korupcji, podlenia, skorumpowania, złości, przestępstw. Tak? Są dwóch kumpli, tak? Każdy z nich w książce ma swój wybór. Jeden wybiera dobrze, drugi wybiera źle. Ten, który wybrał dobrze, no to jakoś próbuje się wydźwignąć z tego szamba. No i tam nie będę spoilerował, ale właśnie Góralski mi się podoba dlatego, że on miał siłę, tak? On miał siłę
Jakby przyszło do Pana jakieś Netflix albo HBO i powiedziałoby, że robimy Zakrzewskiego, serial, film, co Pan tam chce, ma Pan ostatnie słowo, to co by Pan wybrał? Właśnie serial, film, czy po kolei z książkami? A najważniejsze, Oczywiście jak Netflix, jaki aktor tam? Netflix to wybrałbym oczywiście serial. Oczywiście żartuję, ale no to nie do końca jest tak, że Netflix przychodzi do autora i mówi, robimy serial. Tak nie działa. To raczej jakiś producent musi się zainteresować, potem musi znaleźć finansowanie, musi zainteresować ten Netflix, czy wypuszczą. To jest strasznie długa droga. A natomiast kto by zagrał Zakrzewskiego, to już wielokrotnie gdzieś tam na Facebooku były takie ankiety, czy tam zawsze takie pytanie jest, kogo ja bym widział w tej roli. Tak. No to ja zawsze mówię, że najlepszy z polskich aktorów byłby chyba Marcin Dorociński, którego bardzo lubię. Co prawda Marcin Dorociński ma czarne włosy, Zakrzewski jest trochę takim blondynem posiwiałym, ale swojego telewizja nie potrafi dzisiaj zrobić. Myślę, że Dorociński jako blondyn będzie przeszedł. Dobra. Jak kiedyś wygram jakieś miliony w Eurojackpot, to robimy serial. Nie ma sprawy. Film to jest inne medium, bo książka powinna, jeżeli jest popularna, to trafia do kilku tysięcy osób, kilkunastu, kilkudziesięciu, na hity to może kilkaset tysięcy osób. Mus się chyba ostatnio pochwalił, że jego pierwszą kryłkę przez 10 lat sprzedał 400 tysięcy egzemplarzy, czyli 100 tysięcy, tak? Natomiast jak filmu nie ogląda, czy tam serialu milion osób, to jest wtopa, tak? Czyli jest inne medium, inaczej się opowiada, inaczej w książce można opisami dużo zrobić, tak? A film się opowiada obrazami i dialogami, więc to jest zupełnie inne medium. I ja raczej nigdy bym się nie wziął za pisanie scenariusza do filmu, ponieważ się na tym nie znam. I raczej bym dał to komuś, kto się na tym zna, tak? To powinien być taki mechanizm. Często scenarzyści biorą się za pisanie historii, no i to średnio wychodzi, więc wydaje mi się, że zawsze powinno być tak, że powinna być jakaś historia napisana przez pisarza, którą później scenarzysta przerobi na film. To była normalna droga, więc życzyłbym sobie, żeby takie filmy w Polsce powstawały. No ale jest jak jest. Była strasznie zawiedziona, że spodziewali się po gorzce kryminału, a nie ma kryminału. No i z jednej strony przykro mi, a z drugiej strony się cieszę, bo Ale tam jest wątek kryminalny. tak, ale to w takich książkach właśnie są takie też wątki. Ja się bardzo cieszę, że udało mi się, że napisałem książkę inną, że pokazałem, że chcę się wyrwać trochę z tej klatki kryminału i od czasu do czasu napisać coś innego. I zasygnalizowałem moim czytelnikom, że od czasu do czasu Gorzka może napisać nie kryminału, żeby nie byli ciężko zdziwieni, tylko żeby jeżeli chcą przeczytać, to niech podejdą do tego z otwartym umysłem i nastawiają się na kryminał, to będzie zupełnie innego. Ja mam bardzo wiele pomysłów na różne książki, nie tylko kryminały. No i mam zamiar powoli to realizować. No, na przykład na pewno już jestem umówiony z wydawcą, że na koniec przyszłego roku, może na Halloween nawet, ukaże się mój horror. Klasyczny horror kingowski. Tylko po mojemu oczywiście. Nie 700 stron, tylko 400. Także no, staram się streszczać takich king, że wszystko. Coś Pan może zdradzić, chociaż jakiś mały? Jeszcze nie mogę, a tak a propos jeszcze Kinga, dlaczego ja tak mówię, że 700 stron Kinga, bo ostatnio mówię sobie, odświeżę sobie Kinga, zacznę znowu słuchać, bo ja słucham. Zazwyczaj słuchać Kinga i mówię sobie, to wezmę taki film, którego jeszcze nie słuchałem. I wziąłem sobie Bezsenność. Słuchajcie, 5 razy zasnąłem, a jeszcze nie było po prostu tak się męczyłem z tą książką, ale to nie słuchałem do końca, ale nie, jak na Bezsenność to była zbyt uspokajająca. To ja mam pytanie, już wymyśliłem. Akcja tam się dzieje we Wrocławiu i są faktycznie jakieś takie prawdziwe miejsca. I czy kiedyś wydawca, czy tam jakiś konsultant pana wstrzymał i powiedział pan, tutaj już pan Magnolię rozwalił w jednej książce, tam gdzieś na jakiejś ulicy strzelanina, krew się leje. Może troszkę przystopujmy, bo zaraz przyjdzie do nas jakiś właściciel jakiegoś budynku i powie, że pan tutaj był ten. Wypija, Dokładnie. Nie, na szczęście jeszcze się tak nie zdarzyło, żeby ktoś miał pretensję o to, że mi
umieściłem gdzieś jakieś miejsce, w którym coś się zdarzyło. Też miałem głosy, że czytelników, że już nie będę po zmroku chodzić i widzą metalowców. Było. No ale to była fikcja, no to coś tam się bawi. Albo jeszcze miałem jakieś takie głosy, że że no, są generalnie, to się strasznie zdziwiłem, bo się ostatnio dowiedziałem, że są nawet wycieczki śladami Zakrzyskiego do Wrocławia. O. Że czytelnicy przyjeżdżają z innych miast do Wrocławia, żeby zobaczyć, gdzie ten Zakrzyski mieszka. I ja ciężki szok. Aż tak? No to wiecie, no, sobie nie uświadamia pewnych rzeczy człowiek. No i to tyle chyba z takich historii. A najfajniejsze są też głosy takie, że jak ktoś z miejsca, gdzie Zakrzeski, z okolicy, gdzie Zakrzeski mieszka, czyli z Muchoworu Wielkiego, odkrywa Zakrzeskiego i do mnie pisze: o rany, ale ja mieszkam na Płaskiej, a to jest zaraz obok. Fajne. I powiem wam też ciekawostkę. Zakrzeski mieszka w takim bloku na ulicy Kossak-Sztuckiej. I 2 czy 3 lata temu ten blok spłonął po prostu. Była tragedia, bo cały dach spłonął, ludzie mieli po prostu pozalewani byli same gospody, ten blok 2 lata był remontowany, odwilgacany i tak dalej. I ja mówię, kurczę, chyba więcej już, i dlatego Zakrzeskiego teraz przeniosłem do tego jego kobiety, mieszka na Wiejskiej, a tak z wszystkim mam nadzieję, że tam się nic nie stanie. No i to wydawnictwo kręciło, jakąś redakcję dziwną zrobili, specjalnie mi tą książkę nie chcieli mi pokazać, w ogóle to było takie dziwne zachowanie. A w końcu stwierdzili, że jej nie wydadzą, bo przegadana, że kryminały się nie sprzedają i tak dalej. No to wysłali mi chyba tak. Ja tak mówiłem, o kurczę, no to już chyba nie wydał tej książki. No tak ten łatwy przeleżał znowu 4 lata, no, nic się z nim nie działo. Aż w końcu mówię, dobra, kurczę, no znowu zacznę szukać, nie? No i jakaś koleżanka mówi, wiesz co, ale tam mam takiego znajomego na wydawnictwo, jest prezes wydawnictwa, to może wyślij do niego. Ja rozumiem, tak w sercu wyśmiał. Przepraszam, że mam jakąś książkę. No, ale niech pan mi przyniesie, to myślałem, zobaczymy się. No i po jakimś czasie informacja, dobra, wydam tą książkę. Jezus, szok. Tak sobie wyobraziłem, słuchajcie, no jak wygląda rzeczywiście lajkonik, jeżeli chodzi o wydawnictwo i laik, jeżeli chodzi o wydawnictwo i jak to wszystko funkcjonuje, sobie wyobraziłem, że jest jakaś redakcja, kilka osób przeczytało moją książkę, siedzi przy stole, no wydać, jakieś konsylium redakcyjne, co oni będą wydawać i tak dalej. No a potem się dowiedziałem, jaka była prawda. Prawda była taka, facet dostał moją książkę na maila, słuchaj, nie chcę ci czytać. Poszedł do żony, słuchaj, jak ci Gorzka przysłał książkę, jak ty lubisz kryminały, weź to przeczytaj, może powiedz, co się nadaje do wydania. Pojechali na urlop, ona na czytniku w PDF-ie, czytała moją książkę na plaży, nie? Mówi, słuchaj, fajny, wydaj go, nie? Panie Gorzka, może wydały pana książkę? I ja tylko powiem, że z taką wielką satysfakcją powiem wam teraz, że książka się ukazała prawie bez żadnych zmian, tak jak ja ją napisałem, tylko została zredagowana po prostu. I tamto wydawnictwo niech sobie teraz sobie żałuje i tak dalej. Zdjęcie? Jakieś 2 słowa na vloga. Kamera podjeżdża i ja już gadam, to nie ma tak. To niech pan będzie w kadrze. Ja powiem, że ja polecam tego pana, Dobra. fajne książki, nic mi nie zapłacił. Dobra, okej. Polecam czytanie książek w ogóle. Dobra, niech pan mówi. Dziękuję. Może być, fajnie, dziękuję. Dobra, to ja nie przeciągam. Tak jak mówiłem, fajne spotkanie, fajny autor, polecam książki. Wciąż słucham, więc no, jest fajnie było dzisiaj. Także jeszcze raz Mieczysław Gorzka, zobaczcie sobie, Komisarz Zakrzewski, główna seria, plus co jakiś czas książki, nawet nie będące kryminałami. Dobra, to dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka i do zobaczenia w kolejnym jakimś daily vlogu. Hej!